Dzisiaj czyszczenie dna. Jesteśmy już w wodzie 13 miesięcy. Cały czas w tropikach, no i łódeczka trochę zarosła, ale i tak jestem zaskoczony, że jest tej trawy tak mało. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Home is with you wherever that may be. Aloszka, dzisiaj mamy piąteczek i właśnie zrobiliśmy live'a na fejsie. Wielkie dzięki dla każdego, kto był, i tutaj gdzieś będziecie mieć linka do tego live'a. Zapraszamy do obejrzenia, bo wyjaśniamy, dlaczego i jak to się stało, że płyniemy na Alaskę. No i teraz co? Ostatnie 48 godzin, więc stres rośnie, denerwujemy się. Dzisiaj ogarnianie, sprzątanie i kończenie listy, jutro zakupy. Trochę zobaczcie tutaj biuro na żywo. Tu na książkach był telefon położony na live'a. No i co? Działamy! Jak wiecie, normalnie używamy odsalarki. 90% czasu korzystamy z wody produkowanej przez odsalarkę i ona jest krystalicznie czysta i po prostu ją wtedy sobie pijemy z kranu. Ale jak jesteśmy w portach, to z tą wodą bywa różnie. Dlatego jak zawsze płyniemy do portu, to jest śmieszne, to do portu wpływamy zatankowani pod korek wodą z odsalarki i część zbiorników odcinamy i mamy połowę wody z odsalarki, którą używamy tylko do picia, a drugą połowę zużywamy na bieżąco na kąpiele i tak dalej, dolewamy na bieżąco z węża i po prostu co jakiś czas tutaj mamy baniaczek z wodą do picia, co jakiś czas przełączamy zbiornik, żeby ciągnąć z wody odsalarkowej, dopełniamy taki baniaczek, tam to jest chyba 30 litrów i mamy na tydzień do picia. No, także teraz dopełniam, bo dzisiaj będziemy chemią czyścić, tak jakby ta woda potem śmierdziała chlorem czy coś, to żebyśmy mieli, to nam na jakiś tydzień starczy taki baniaczek. Także. Jesteśmy z Olą we dwoje już od 3 miesięcy. Od 3 miesięcy w tropikach i niektórych kranów w ogóle praktycznie nie używamy. A do tego mamy w instalacji wodę z odsalarki, czyli bez żadnego chloru, bez żadnej chemii, bez niczego. W związku z tym, jak woda stoi w rurach, no to zaczyna powoli z czasem śmierdzić. Więc tam, gdzie ją lejemy dużo, czyli na przykład w kambuzie, w łazience, to jest ok, ale w niektórych kabinach w kranach, na prysznicu rufowym po prostu śmierdzi. No i dzisiaj, korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy w marinie i mamy nieograniczony dostęp do wody, robimy czyszczenie instalacji. No i to wam pokażę, co my tutaj mamy. To mamy taki Specific Aqua Clean bez chloru. To jest taki środek o mocy bardzo słabej. To raczej jest, żeby przeciwdziałać śmierdzeniu, czyli go dodajemy do wody, zanim ona zacznie śmierdzieć, czyli za późno. Tego dzisiaj nie użyjemy. Tu mamy drugi, starła się etykietka tej samej firmy, też linia Aqua Clean, ale to już jest z chlorem. Jak woda śmierdzi trochę i się zostawi na dobę, muszę powiedzieć, że nawet działa. Natomiast nie chce nam się czekać doby i miejscami tak śmierdzi, że mam wątpliwości, czy to by zadziałało. Dlatego idziemy w hardcore. Aqua Fan Big Chlorine, środek do czyszczenia basenów. Na pewno tego shitu nie będziemy wpuszczać do zbiornika, bo potem się zapachu chloru nie pozbędziemy pewnie przez długie miesiące, więc plan jest taki, że wepnę się tym wężykiem do naszej pompy
pompy wody słodkiej i po prostu zassam roztwór z chlorem tylko i wyłącznie do instalacji, tak żeby to nie poszło do zbiornika. Poczekamy za 2 godziny i zobaczymy, co będzie. Będziemy Was informować na bieżąco. Jak nie będzie raportów, to znaczy, że się otruliśmy. No, to przystępuję do akcji. 5 metrów sześciennych. Dobra, to 1 łyżka na taki ten to będzie chwała. Tyle. Jest taki syp, że wolałbym nigdzie tego nie rozsypać. Już to raz zrobiłem. Dobra, to napełniamy. Okej, jednak współpraca okazała się niezbędna. Także to jest rura prowadząca do wejścia do naszej pompki i dalej do instalacji wodnej. No i teraz zaraz włączymy pompkę, tu zacznie zasysać, podkręcamy wszędzie krany i jak zacznie z nich wypływać chlorowa maź, to znaczy, że się wszędzie rozprowadziło. Dobra, to działamy. Ej. Włączamy pompkę. Mamy na Krysi 4 krany, przepraszam, 5 kranów, już prysznic na rufie, więc trochę rur jest. Sobie cały baniaczek będzie sobie leciał przez instalację i myślę, że to mamy spokój na rok tak naprawdę, albo na lepiej, bo płyniemy teraz do zimnego, to w zimnym to woda tak nie kwitnie. Przed wypłynięciem, a zwłaszcza przed wypłynięciem po takim długim staniu, jak my tutaj stoimy, to niestety jest tak, że lista rzeczy to do, którą trzeba koniecznie zrobić, zamiast się skracać, to ona się wydłuża. Im mniej dni czy godzin jest do wyjścia w morze, to ilość rzeczy na liście rośnie. No i tutaj mam zaawansowane notatki, z których wynika, że zaraz idę czyścić łódkę szpachelką pod wodą, że to byśmy na Alaskę trochę szybciej płynęli. No, potem umyć rowery, przykleić jakieś 2 uszczelki w oknach, co w sumie ważne przed Alaską, gdzie często pada, itd. itp. Jesteśmy już w wodzie 13 miesięcy, cały czas w tropikach, no i łódeczka trochę zarosła, ale i tak jestem zaskoczony, że jest tej trawy tak mało. Także myślę, że 2 godziny i łódka będzie szpachelką ze wszystkiego skrobana. Mamy tam pewnie parę muszelek, ale to tak naprawdę jak na rok to jest po prostu nic. To jest pierwszy raz, kiedy dotykam dno. Także super. Miejmy nadzieję tylko, że rekiny nie przypłyną. Na jachcie jest mnóstwo miejsc, gdzie można ukryć różne rzeczy, a przede wszystkim jedzenie. I tutaj jest nasza bekista makaronowo-ryżowa. I to, co ja teraz robię, to spisuję nasze zapasy,
bo po pierwsze to będziemy płynąć 3 tygodnie, więc musimy mieć na ten czas. Po drugie, znajomi, którzy są na Alasce, powiedzieli nam, że Alaska jest mega droga i żebyśmy po prostu sobie kupili lepiej jedzenia na zapas. Hawaje też są drogie, ale mimo wszystko postanowiliśmy, że kupimy sobie tak, żeby mieć ryżu, makaronu gdzieś na miesiąc, 2. Przy naszym spożyciu we dwójkę nie są takie strasznie duże ilości, ale mimo wszystko zanim wybiorę się na zakupy, to chcę wiedzieć, co mamy. Więc właśnie tu są nasze zapasy pierwsze, tu już jest moja lista, tu jest ze środkowej bakisty, co mam i teraz właśnie sobie spisuję, przepraszam, to jest też lista zakupowa, co mam w bakiście makaronowej. Przed wypłynięciem na dłuższą trasę zawsze robimy serwis rowerków. Już są porządnie wypłukane słodką wodą. Teraz miejscami, gdzie była rdza, była farba, to psiknę sprayem i generalnie wszystkie miejsca, łańcuch, zębatki porządnie naolejuję tym oto amerykańskim specyfikiem. Nasze rowery co prawda mają pokrowce, ale jeżdżą na dziobie, gdzie jest nawet na dłuższą metę wilgotną. No i chcielibyśmy jak najdłużej zachować je w stanie niezardzewiałym. Dobra, bierzemy się do roboty. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z naszych przygotowań do wypływania na Alaskę. I pamiętaj subskrybować kanał, jeśli podoba Ci się to, co robimy i oczywiście dać kciuka pod tym odcinkiem. Możesz nas także śledzić na Facebooku, na Instagramie i czytać naszego bloga. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No i zapraszamy do wspierania nas poprzez Patronite'a. Szukaj nas jako Rejs dookoła świata. Do zobaczenia!